Na pewno tęskniliście za vlogiem turystycznym, dlatego dzisiaj się wybrałem w podróż koleją transsyberyjską prosto na garaż ratować BMW. Dobra, najpierw chyba uruchomimy ogrzewanko, żeby było gdzie się ogrzać przy robocie, ale muszę najpierw to ustawić tutaj i komin podpiąć. Dobra, rozmrożę sobie najpierw ciuchy, żeby dało się je w ogóle założyć, ale jeszcze się nie nagrzał piecyk, jeszcze zimne powietrze leci. Już zajrzałem, co tam pod machą. Zajrzałem, co tutaj słychać. Ostatnio wyjąłem dolot. Musimy odkręcić to, odkręcić przepustnicę, wyjąć disę, odsunąć trochę bagnet, żeby dostać się do tej odmy. Tutaj ja przed swapem tą odmę zmieniałem tylko przewody, żeby nie było nieszczelności, bo ta sama odma w sobie wydawała się ok. No ale jak się okazuje, jednak nie jest ok. Więc pewnie tutaj porozpinamy. Ten przewód też w sumie można by wymienić, bo mam wszystkie nowe. Cały zestaw kupiłem. Zobaczymy. No, jak będzie ciężko demontować, to je po prostu pourywam i wyrwę na siłę i potem się nowe wsadzi elegancko, a jak nie, to niektóre zostawimy, tak jak ten, bo tutaj, żeby wyjąć ten przewód, to muszę wyjąć wtryski od gazu, muszę to pod szybie zdjąć, a mi się trochę nie chce aż tak. Dobra, działamy. Dobra, zrzuciłem disę i widać, że w dolocie jest dość sporo oleju, więc możliwe, że moja teoria się potwierdzi. Zaraz zrzucamy dalej części. Dobra, przepustnica wyszła. Już widzimy sprawczynię naszego zamieszania. Mam przejebanie, to ktoś zaprojektował w BMW, że no, odmę w takim miejscu, że element, który się najczęściej psuje przy tych silnikach, wcisnąć po prostu pod wszystko. Też ta wiązka tutaj jest taka, że jakby cały ten plastik ją zasłania. Trzeba mieć sprytne rączki, no ale zaraz spróbujemy ją wypiąć, wyrwać stamtąd i będzie dobrze. Zbadajcie to. Jedna wielka kostka lodu w środku. Ja cię kręcę, ale że aż tak? Nie pomyślałem, nie pomyślałbym. Dobra, już wyłazi prawie. Jeszcze troszeczkę ją jeszcze, bo się coś zaczepia i zaraz wylezie. Dobra, wyszła. Tutaj ułamałem niechcący, bo za mocno szarpnąłem, ale to nic. Mam wszystkie nowe elementy. Jestem bardzo ciekaw, co jest w środku. Dobra, tutaj jest ta część, która odpowiada za powietrze. Kostka lodu oczywiście. Jest taka membrana. Ta membrana albo zaraz którędy to musi iść. No w jakiś sposób tutaj zatrzymuje to, ale to ogólnie nie wygląda zbyt dobrze. Lód. To jeszcze spróbuję rozwalić tą dolną część, no ale można się spodziewać, że skoro od spodu jest lód, od boku jest lód, więc tutaj pewnie w ogóle to nie miało przepływu. Dobra, zaraz zobaczymy, co tam mam nowego. Proszę bardzo, takie ładne opakowanie. Pozdro dla Autoboyfrienda. Zaraz to otworzymy. I cały zestaw nowy. Wziąłem Febiego. Podobno te chińskie zamienniki po taniości się nie nadają. Wcześniej przewody wziąłem chińskie. Dlatego też tej odmy nie wymieniłem, bo stwierdziłem, że skoro jest oryginalna i wydawała się czysta w środku i w ogóle, trochę ją tam, pamiętam, przepłukałem i zostawiłem tą, co była, ale to chyba był zły ruch, bo w zasadzie 2 lata już jeżdżę od tego swapa i mogłem od razu nie żydzić, tylko wsadzić nową odmę i pewnie bym nie miał teraz tego problemu, ale za chwilę to wszystko wymienimy i powinno być wszystko super pięknie.
ogóle przy wymianie odmy bardzo ważne jest, żeby ten przewód tutaj spływu był drożny, bo jak zobaczycie, tutaj nie ma za dużo przestrzeni i ten spływ oleju z odmy często się blokuje. Ja właśnie dlatego między innymi przy swapie wymieniałem bagnet, bo właśnie nie był drożny i nie szło tego w ogóle jak udrożnić. Też tutaj patrzę, że ten spływ jest zamarznięty, więc zaraz to spróbujemy ogarnąć i zobaczymy. Też ważna sprawa przy wyjęciu bagnetu, czasami ten o-ring zostaje w misce. To ważne, żeby on się nie zgubił, no bo po prostu potem będzie tutaj chlapał olej przez tą dziurę i bagnet nie będzie siedział sztywno w misce. Ja już kiedyś jeździłem bez tego o-ringu. Ten jest trochę twardy, przydałoby się zmienić na nowy, a z tego co kojarzę, to chyba on ma jakiś niestandardowy wymiar i go za co trzeba brać, ale nie wiem, jak się mylę, to mnie poprawcie w komentarzu. Ogólnie jak ten o-ring jest świeży, to też ciężko jest wbić bagnet na miejsce, żeby tak jak siedział tak jak powinien. I na to też jest taka metoda, że się go wkłada, wyjmuje się tą zawleczkę, tu się przykłada drewienko i wbija młotkiem, wtedy tak pyk, wskakuje i jest fajnie, szczelnie, się dobrze trzyma. Dobra, zmieniam te przewody, zakładam odmę i trzymajcie kciuki, żeby wszystko działało jak powinno. W ogóle ciekawostka, chyba tą odmę w ogóle rozsadziło, bo tam normalnie jest ten olej wymieszany z wodą na bloku, chyba że to wyciekło tutaj z kolektora dolotowego. A to też w sumie możliwe, bo skoro on ciągnął przez ten kolektor dolotowy olej i właśnie go potem palił, to możliwe, że to stąd wykapało teraz. No ale nawet jeśli, to widać, że sporo tego jest. Jeszcze może by się przydało zdjąć tego pająka i go przepłukać. No nie wiem, nie mam chyba zmywacza do hamulców. Przejrzę w garażu, może coś mam. Jak coś jest, to przepłuczemy, jak nie, to przepali. Dobra, odma siedzi na miejscu. Ręce mam powyłamywane w chińskie S, ale wszystko elegancko się udało poskładać. Teraz muszę wszystko tu dookoła złożyć, przepałować ostro auto, żeby wypaliło ten olej z kolektora i będzie gitara. Ale powiem wam, nie jest takie proste. Mi się najpierw pomyliło i odwrotnie ten przewód założyłem tył naprzód, bo on tu musi iść kątem ostrym, kątem 90 stopni, a tam jest taki ten. I przez to nie mogłem tam w ogóle tego wsadzić. Potem to zamieniłem i weszło git. Tutaj ten przewód krótki włożyłem od góry i go wpiąłem tam, wkliknąłem w to. Od bagnetu to tam w miarę prosto poszło i dopiero wszystko na koniec docisnąłem. Też ciężko było to tam wcisnąć i dokręciłem te dwie śrubki. No nie jest to jakieś przyjemne zajęcie. Nawet nie jest mi jakoś mega zimno, mimo tego, że jest tam jakieś -3 teraz. Bo po prostu no już się zawziąłem i szarpałem to na hama, żeby weszło i się aż rozgrzałem. Nie no, ogólnie całkiem git, myślę, będzie. Na pewno dużo łatwiej to zrobić na wyjętym silniku, więc jak planujecie takiego swapa, to najlepiej od razu całą odmę wymieńcie, wyczyście. Dobra, tego przewodu od góry też już nie wymieniam, bo on był wymieniany przy swapie. Też się powinno teoretycznie zdjąć ten pajączek i te o-ringi tutaj wymienić, ale to też myślę, że jak będzie kiedyś ładniejsza pogoda i będę w końcu robił nieszczelności w dolocie, bo na pewno takie mam w tym samochodzie, to się tym wtedy zajmę. A teraz to składam to wszystko do kupy i potrzebuję jeździć. Dobra, udało się wszystko poskładać elegancko. Zaraz zobaczymy, czy akum mi nie padł, bo jak ciągnęliśmy go, to się rozładował trochę. Ale coś wymyślimy, żeby odpalić zaraz. O, nie ma szans. Akum dead. Oczywiście wszystko na patencie. Nie chciał już otworzyć bagażnika, więc wziąłem klemę z Mazdy, przykręciłem tutaj. Połączyłem plusy i dopiero dało radę otworzyć bagażnik, żebym wyjął kable zapłonowe, żebym mógł sobie to podpiąć i sobie odpalić auto, nie? Takie triki. Dobra, zobaczymy, czy teraz na 2 akumulatorach będzie troszkę lepiej. Na styk. Dobrze, niech se chodzi. Musi
teraz sobie przepalić to, co tam zostało jeszcze w kolektorze i trzymajcie kciuki, że wszystko będzie git. Dobra, buma pochodziła sobie z 10 minut, już zdecydowanie mniej dymi, już prawie wcale można powiedzieć. Oczywiście jak się jeszcze da trochę więcej gazu, to jest chmura, ale szczerze mówiąc też już malutka, bo jak no, po odpaleniu dawałem trochę więcej gazu, to tutaj nic nie było widać. Także trzeba się przejechać nią ostrzej, żeby to wszystko odparowało i kurde, chyba się udało. Także mega się cieszę, że nie musiałem targać tego silnika kolejny raz już w tym aucie zresztą, bo wcześniej N45 było, no N45 to takie gówno, że w ogóle nie warto tego naprawiać, a i tak już było kilka razy naprawiane, więc swap na M54 jest jedyną słuszną opcją, ale pod warunkiem, że wymienicie odmę. Dobra, przymykam komorę, nie gaszę fury, żeby się jeszcze trochę powypalało. Mam nadzieję, że wkrętka już mi się nie przyda. Dobra, jedziemy testować. Chyba już się odparowało trochę. Powiem wam szczerze, mam taką rozkminę, że BMW to lubi jak się chłosta, jak rypiesz cały czas po odcinie, po prostu ciśniesz kiedy się tylko da, wtedy jest git, nic się nie psuje. Zaczniesz kurde jeździć eco-driving, jakieś poniżej 2500 obrotów, zmieniasz biegi, nie? Od razu się coś spierdoli. Także pamiętajcie, chłostajcie swoje BMW ile wlezie, tylko wtedy nic się nie będzie psuło. Proszę bardzo, chyba naprawionym, prawie wcale już nie dymi. Także mega się cieszę, że nie muszę robić swapa. Chyba normalnie ją umyję w nagrodę, nie? O. Bardzo dobra robota. Nie psuj się już, ok? Dobra, dzisiaj mamy wspaniały warun. Wszystko jest białe. W związku z tym zamiast kłaść się spać, wyszedłem z mieszkania i może coś zabawnego się dzisiaj będzie działo. Daily śmiga. Zaraz z chłopakami się łapiemy. Także ciekawy wieczorek się zapowiada. No i to jest idealne daily, kurde. Szkoda tylko, że mam opony
jakieś kurde wielosezonowe z 2010 i w ogóle nie gripują. Ale coś tam się można poślizgać. Let's go! Serio, ta sekcja łuków tutaj jest dojebana. Naprawdę. Pierwszy raz tutaj jeżdżę. Ale na pewno jeszcze tu kiedyś wrócę. Bo wiem, że gdzieś już tu się Wojtek kręci, że go złapiemy zaraz. Wjechaliśmy na prywatny tor wyścigowy. Dobre będą zaraz triki. Tak? Tylko żeby się nie pierdolnęli, no. Ale bez kitu ślisko spinuje. Ale no, na 4 zobacz, daje radę, bo sobie jeszcze wyciągnie. No ślizgawica jest straszna. Aha. O kurde, to leci. Ale to ma odejście, kurde. Dobra, wyeliminowała mnie delikatna awaria z węża. A, cybant rozciął, zobacz. No tak, cybant rozciął. Dawaj, rozkręcaj kluczem, naciągamy, skręcamy, jazda. Tylko wody trzeba dolać, nie? Jak wszystko jest. Ogarniemy. Z ciężarówki spuścimy. Oryginalny zestaw z napisem Mercedes-Benz. Masz takie wersje? Uważaj, się nie spasz. Czekaj, daj, ja wsunę głębiej go. Poluzuję na maksa. No, utrzymaj. Ale ja mam rękawiczki. Czekaj, uważasz. O, zobacz jak wchodzi. Elegancko. Najszło? Najszło. Muszę ten wąż zmienić. Naprawiony. Zobacz, jaki mam zestaw Mercedesa oryginalny. Robi w wrażenie. samochodzie był. No wiem. Ale nie wiem, do czego to jest. Nie, coś nakręca, ale nie potrafiliśmy z Andrzejem dojść do tego. Dziwne, nie?
miejscu się zaczęła moja przygoda z driftem i pierwszym crashem w życiu. Daily o tamten krawężnik z prawej rozwaliłem felgę. Znaczy w projekcie pierwszym życiowym. Miałem z 18 lat pewnie. Kiedyś to było.
mi to już starczy. Bardzo się dobrze wybawiłem. Się zgrzałem jak siemano. Już blisko domku jestem, więc można iść spanko zaraz.